Dzień dobry, dzisiaj w kuchni następny żydowski klasyk cymes. Cymes to potrawa, która jest smaczna. W języku jidysz na coś, co chciało się określić mianem bardzo dobrego, wykwintnego, mówiło się, że to jest cymes. To słowo przeszło do kultury polskiej, do powszechnego języka i jest nadal używane właśnie w tym sensie, że cymes to jest coś bardzo specjalnego. Cymes jest potrawą wytrawną słodką, przygotowywaną głównie na bazie marchwi. Oryginalnie do cymesu używano również wołowiny. W tej wersji, którą ja przygotuję dla Państwa, a właściwie może z Państwem, użyję marchwi i ten cymes będzie robiony z młodej marchwi. Zamiast moreli suszonych, które też przygotowałam, użyję świeżych moreli. Oczywiście tej wytrawności, tej potrawie musi nadać coś, co będzie słone i ostre, cebula. I jeszcze w oryginale dodawało się również suszonych śliwek. Ja dodam do mojego cymesu niewiele, ponieważ chcę, żeby był zachowany ten bardzo świeży charakter. Dodatkowo aromatu cymesowi doda sok z pomarańczy i trochę skórki z pomarańczy. A słodycz uzyskam jeszcze dodając miód i rodzynki. Jeśli chodzi o przyprawy, to używam suszonego imbiru, goździków, gałki muszkatułowej i cynamonu. Ponieważ właśnie chcę z tych świeżych warzyw uzyskać bardziej świeży smak, świeży aromat, to użyję również świeżego imbiru. Przygotowanie cymesu jest dosyć łatwe, ale wymaga trochę czasu, ponieważ wszystkie składniki muszą dobrze się zagotować, dusić razem ze sobą przez dłuższy czas, tak żeby te wszystkie smaki przeniknęły się nawzajem. Na niewielkiej ilości oleju podsmażę drobno posiekaną cebulę. Ona jest posiekana w półcentymetrowe kostki. Chodzi o to, żeby cebula poddusiła się trochę na oleju. Nie powinna się zbrązowić. Marchew kroję na skos, czyli na szagę. Nie wiem, czy znacie takie kluski, które nazywają się szagówki. Swoją nazwę właśnie wywodzą od sposobu ich krojenia, przygotowywania. Na szagę znaczy na skos. W języku jidysz, również w języku niemieckim. Bardzo często powołuję się na jakieś dziwne słowa, czy przytaczam dziwne słowa w języku jidysz. To jest język Żydów, który powstał na terenach północnej Europy i pierwotnie był językiem niemieckim, wczesno-średniowiecznym językiem niemieckim. Tak pokrojone po skosie plasterki lub talarki marchewki dorzucam do podsmażonej cebuli i wduszam marchew razem z cebulą. Podsmażam ją delikatnie na oleju, aż zmięknie i później dodam wszystkich przypraw. Marchew z cebulą już lekko się poddusiła, zatem dodam następne składniki. Następnymi składnikami będą świeże morele. Tak jak powiedziałam na początku, można również dodać morele suszone. Kiedy cebula i marchew oraz morele podduszą się razem, dodaję do tego miód. Na tak niewielką ilość wystarczy jedna płaska łyżka miodu. Podlewam trochę sokiem z pomarańczy, dosłownie parę łyżek. I dosypuję 2 łyżki małych, drobnych rodzynek. Teraz czas na przyprawy. Tak jak wspomniałam, suszony imbir, goździki mielone, gałka muszkatołowa, trochę odrobinę cynamonu i sól. Sól dla złamania słodyczy, dla dodania wytrawności, a trzeba bardzo zwracać uwagę na to, żeby nie dodać za dużo przypraw, bo one nie mogą zdominować smaku świeżej marchwi. Mają tylko
dodać aromatu. Dodaję jeszcze nieco świeżego imbiru pociętego w cienkie paski. I na koniec 2 suszone śliwki. Do smaku dodaję nieco startej skórki z pomarańczy. Cymes ma już bardzo przyjemny aromat. Teraz potrzeba mu około godziny duszenia się na bardzo małym ogniu. Danie, które dzisiaj przygotowuję, cymes, nie jest związane z żadnym specyficznym świętem żydowskim, ale z pewnością to danie podaje się w dni świąteczne. No właśnie, a jakie są dni świąteczne w kulturze żydowskiej? W judaizmie są 3 święta pielgrzymie, w których w starożytności Żydzi udawali się do świątyni, aby złożyć w świątyni ofiarę. Pierwsze z tych świąt to święto Pesach, następne Szawuot i trzecie święto pielgrzymie to święto Sukkot. Wszystkie te święta zorganizowane są wokół uprawy ziemi i wokół zbiorów. Święto Pesach jest świętem pierwszych zasiewów. Święto Szawuot, które następuje 50 dni po święcie Pesach, czyli Pięćdziesiątnica, albo w religii chrześcijańskiej nazywane również zielonymi świątkami, jest świętem pierwszych zbiorów. I w końcu święto Sukkot, które jest świętem pełni zbiorów, również zbiorów owoców. W kulturze żydowskiej są również inne święta, pomniejsze, takie jak święto Chanukka, obchodzone zimą, święto świateł i święto Purym, które jest obchodzone na wiosnę. Obydwa te święta są świętami związanymi z historią Żydów. Jesienią obchodzimy wielkie święta. Święta, które rozpoczynają nowy rok żydowski. I pierwszy dzień tych świąt, właśnie Rosh Hashana, oznacza głowa roku. Rosh, głowa, Hashana, rok. 10 dni po święcie Rosh Hashana następuje jedno z najważniejszych świąt żydowskich, Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania. Jak widzicie, cymes zrobił się ciemny, karmelowy. Ta słodycz, która w nim była, skarmelizowała się. Jest już gotowy do podania. My dzisiaj zjemy ten cymes na śniadanie. Cymes dzisiaj na śniadanie. Cudowny, karmelowy, świetnie ugotowany, bardzo owocowy, słodko-słony. Może to nie jest bardzo śniadaniowe danie, ale my też nie jesteśmy bardzo standardowe.